Pojechałem sobie do pięknego, lecz obecnie bardzo mokrego Wrocławia, byłem w siedzibie Techlandu, widziałem demo Dying Light The Beast i nawet przeprowadziłem wywiad z Tymonem Smektało. Także mam bardzo dużo ciekawych informacji na temat The Beast i nawet na temat przyszłości Dying Lighta 2. Także po kolei, zacznijmy od dema. To ogólnie jest prawie to samo demo, co widzieli dziennikarze na Gamescomie, ale jest ono bardziej doszlifowane. Jeśli chodzi o content, to jest praktycznie to samo, tylko jest po prostu lepiej zrobione, chyba jest nagrane w ogóle od początku. Już od razu wam powiem, że ci dziennikarze to po prostu pominęli chyba z połowę istotnych rzeczy. Jak to dziennikarze. Wizualnie wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Wyglądało to trochę jak 2, ale tak bardziej z klimatem 1, chociaż też widzieliśmy to na dużym ekranie w kinie, także to mogło też wpływać na nasz odbiór bardziej pozytywnie niż gdybyśmy to widzieli po prostu na ekranie komputera, jakbyśmy grali. Noce są bardzo ciemne, ale jak już jest jakieś źródło światła, to ono jest takie bardzo jasne, jakby nie rzuca dużego światła dookoła, tylko jakby samo źródło jest takie żarzące. Jest bardzo ciekawy upgrade co do skradania się w ciemnościach, bo słychać jak przemieńce tupią i to dosyć głośno. No ogólnie teraz w 2 i 1, możesz użyć zmysłu przetrwania, nie? Ale w 2, jak masz koszmar, to nie widzisz tych szkieletów przez ścianę ani nic. Zmysł przetrwania praktycznie ci nie działa. I da się tych przemieńców unikać, ale mogą być takie sytuacje, że wychodzisz za rogu, od razu jest przemieniec przy tobie i jedyne co słyszysz to jego oddech. Tutaj masz takie stąpnięcia, także to już jest znacznie bardziej uczciwe, żeby unikać tych przemieńców. Mieliśmy nawet bardzo tematycznie, tak samo jak we Wrocławiu, deszcz i to taki potężny i nawet realistyczny. Nawet jak Crane w kałużę wchodził, to było to tak ładnie słychać. Ogólnie mówili, że bardzo się przyłożyli co do pogody i powiedzieli też coś, że są jakieś mechaniki gameplayowe związane z pogodą. Nie wiem co to może oznaczać, czy jakoś zarażeni będą się inaczej zachowywać, czy będziemy mogli na przykład ich razić w kałużach prądem, czy coś takiego. Broń palna też dostała upgrade, są jakieś nowe rodzaje broni. Widzieliśmy na pewno granatnik, w sensie nie na demo, ale tam widzieliśmy gdzieś screena już wcześniej. Nie powiedzieli nam żadnych nowych rodzajów broni, ale ogólnie ta broń, tutaj czujesz już tą moc, nie? Czujesz, że naprawdę ta broń łupie. Jak normalnie mamy coś takiego, to tam było coś bardziej takiego. Oczywiście nie jestem w stanie tego tak odwzorować ładnie na filmie, ale czuć tą satysfakcję ze strzelania po prostu. Bardzo podoba mi się jakie są tam safe house'y. W 2 masz coś takiego, że masz te, nie wiem, jakieś albo duże, albo takie małe, że po prostu sobie silniczek odpalasz i pyk, masz malutki safe house. Tutaj jest coś bardziej jak w 1, ale lepsze. W 1 Crane był takim świetnym elektrykiem, że miał zawsze pod ręką torbę z tymi bezpiecznikami i jak był jakiś przypalony bezpiecznik, to po prostu wyjmował, wkładał od razu nowy. Tutaj musisz gdzieś w tym budynku poszukać nowego bezpiecznika i potem Crane zszedł na dół po kablu do piwnicy i tam była walka z szarżownikiem. Wtedy tam coś jeszcze przełączył i dopiero wtedy to się aktywowało, także te safe house'y są, odblokowywanie ich jest znacznie bardziej zaawansowane, znacznie dłuższe, ciekawsze, także to mi się bardzo podoba. W ogóle przy skradaniu się, jak podchodziłeś do przeciwnika od tyłu, to miałeś takie pum, 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 takie budowanie napięcia, nie? Tak samo jak już po zabiciu odchodziłeś gdzieś w ukrycie, to też było takie pum, 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 ale już takie malejące. Także widać, że wiele tutaj takich szczegółów ciekawych próbują dodać. Na demo ta misja, którą widzieliśmy, to była tak dosyć wcześnie w grze. To była jakaś 3., 4. misja i w tej misji szliśmy do jakiejś fabryki, barona czy coś takiego i tam się uwolniła taka wielka bestia ogólnie. Znaleźliśmy też jego naukowca, to on był na trailerze i on nam wyjawił, że baron pracuje nad jakimś nowym szczepem wirusa. I ogólnie ta akcja z naukowcem to była jedyna cutscenka, w której Crane mówił jakkolwiek cokolwiek dużo. Tak jak już wcześniej mówiłem, to nie jest ten sam Crane, co był. On jest bardziej taki poważny, żądny zemsty, wściekły i w ogóle. Jak oglądałem demo, to odniosłem wrażenie, że to jest taki Crane plus Batman. Jakby już jest to znacznie mniej tego starego Crane'a, a jest bardziej taki po prostu Batman, nie? Mroczny, poważny, groźny i w ogóle. Mam nadzieję, że to się jakoś nie znudzi za szybko. Wracając do wirusa, Crane i te freaki, czyli te mini-bossy, na których robiono badania, oni mają podobnego wirusa, tylko ten wirus jest taki całkiem spoko, bo on ci pomaga chyba.
Na koniec była walka właśnie z tym minibossem, który uciekł z tej fabryki, laboratorium. Po zabiciu go Crane wyjął coś takiego, co wyglądało jak taka strzykawka do inhibitorów i coś wyssał z tego minibossa. Także wygląda jakby... Tymon potwierdził, że to jest coś istotnego i później jeszcze powiedział, że umiejętności w drzewku, umiejętności mocy bestii, bo dla przypomnienia to jest drzewko, całe drzewko jest do tego trybu bestii i jest ono całkiem chunky, podobno, całkiem spore. No i powiedział, że te skille odblokowuje się przez jakąś mechanikę progresu? Nic takiego nie powiedzieli, ale wydaje mi się, że to działa trochę jak kijanki w Baldur's Gate, że możesz tam z jakichś minibossów zbierać albo jakichś questów, w jakichś miejscach na świecie i tak dalej i potem z tego kupujesz sobie skille, tylko oczywiście zamiast mózgu to masz drzewko umiejętności, nie? Jeśli chodzi o samą walkę z bossem, no to najpierw było strzelanko, a potem się skończyła amunicja i dziennikarze mówili, że broń wręcz nie wystarczyła, natomiast wyglądało to absolutnie wystarczająco. Dopóki nie masz skill issue i nie obrywasz mocno od tego mutanta, to broń wręcz jak najbardziej by tam wystarczyła. Wyglądało to praktycznie jak walka ze zwykłym mutantem, tylko że zamiast tego takiego ataku, że on bije w ziemię i tam jest kilka takich fal uderzeniowych, co po prostu musisz uciec daleko i przeczekać, to masz takie stąpnięcie jak ma zbój, tylko że potężniejsze, chyba. Albo przynajmniej wyglądało potężniej, no tu ogólnie wszystko wygląda jakoś tak strasznie i potężnie i w ogóle no przyłożyli się do tego. Na koniec jak już Crane trochę oberwał, to aktywował moc bestii i Tymon powiedział, że aktywowanie tego trybu bestii nie jest tak mocno zeskryptowane jak w dwójce, że tam jakieś tylko momentach fabularnych to jest, ale jest to w specyficznych momentach, czyli chyba nie możemy tego aktywować kiedy nam się zechce, tylko w specyficznych momentach i wydaje mi się, że tym specyficznym momentem są m.in. właśnie walki z tymi minibossami, z tymi freakami. Widzieliśmy też stare nagranie z śmierci tego bossa i on wtedy miał głowę i właśnie to mi się wydaje, że to jest istotna rzecz, że gość, który nam to pokazywał, powiedział, że boss ma głowę, bo to jest stare nagranie, czyli w aktualnej wersji boss zawsze traci głowę, ale no to było tak, że w tym trybie bestii już tam trochę zdjęliśmy temu bossowi życie i wtedy pojawił się ten guzik do finishera i wtedy zrobiliśmy tego finishera i urwaliśmy mu głowę. A co jakby tego finishera nie zrobić? Czy wtedy też by jakoś stracił głowę? Albo sam by się ten finisher odpalił jakoś? No i w ogóle do aktywacji tego finishera musimy być w trybie bestii, tak? Także nie jestem pewien, ale brzmi mi to tak, jakby zawsze w tej walce odpalał się tryb bestii. W pewnym momencie. Boss miał też 4 paski, co mnie trochę zaciekawiło, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się... Ja zgaduję, że to jest coś takiego, że po prostu jak umrzesz, to on nie odzyskuje całego życia, tylko cały pasek. Albo może staje się jakiś agresywny bardziej, jak straci ileś tam pasków. W trybie bestii można zrobić takie uderzenie w ziemię, jak było w Beat the Zombie, aczkolwiek... No, Dying Light 1 miał całkiem sporą grawitację. W dwójce już była taka grawitacja bardziej przystosowana do... Nie przystosowana, bardziej podobna do tej rzeczywistej, nie? Tylko że jak Aiden skakał bardzo wysoko, to trochę mu zajęło, żeby spaść i wyglądało to trochę jak skakanie na księżycu i tutaj było coś trochę chyba podobnego. Jakby jak on spadał i robił ten ground pound, to no, wyglądało to trochę jak slow motion. Nie wiem, czy to było faktyczne slow motion, wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewien. Można było też podnieść tą taką blokadę drogową i rzucić nią w gościa. I jak Crane wrócił do swojego normalnego stanu, to wyglądał absolutnie tak samo, także wygląda to, że tryb bestii absolutnie nie wpływa na wygląd. Wydaje mi się, że tych freaków będzie całkiem sporo, bo tam było coś takiego, że ten doktorek powiedział, że no musisz wziąć taki specjalny gaz i wtedy tym gazem możesz ściągnąć tego freaka. Była taka właśnie też specjalna nawet stacja do rozprzestrzeniania tego gazu. W sensie no taka mała stacja jak automat z napojami czy coś. Także wydaje mi się, że te stacje są rozsiane po świecie w wielu miejscach i trzeba przynosić właśnie ten gaz, żeby przywoływać sobie te minibossy, freaki. Crane też jakoś inaczej widzi szkielety ludzi, jakby jak masz Survivor Sense, to widzisz te żółte szkielety, co nie? I on to widzi jakoś inaczej, widzi je na czerwono, ale nie używa zmysłu przetrwania, tylko te szkielety jakoś się tak pojawiają i znikają, mało były widoczne, nie do końca w ogóle ogarnąłem co to tam, jak to działa, ale działa to jakoś inaczej. Jeśli chodzi o parkour, to będzie on sam w sobie mało zupgrade'owany, ale mówią, że mapa jest tak bardziej przystosowana, żeby robić więcej parkourów, daje ci więcej pola do popisu.
Powiedzieli też, że parkour jest bardziej grounded, czyli chyba nie będzie paralotni. Jest na pewno hak, ale ten hak był używany tylko do takiego zwisania, nie przyciągania się. No jest to hak jak w dwójce, tylko że bez żadnych upgrade'ów. No to była trzecia, czwarta misja, więc tak dosyć wcześnie. Crane w ogóle już na początku samym coś tam umie parkurowo, także już na samym początku ma jakieś skille parkurowe, a nie, że tylko tam się wspina i nic nie umie. Nie można się wspinać po drzewach. Demo trwało jakieś pół godziny i już były tam dwa błędy. Jeden to, że trup się tam sklipował gdzieś i się trząsł, a drugie, że jak zombiakowi odstrzeliliśmy łeb shotgunem, to mu chyba mózg został w powietrzu, czy coś takiego, ale nie było takich żadnych poważnych błędów i też, no to jest budowane na podstawie dwójki, także wszystkie te upgrade'y, wszystkie dopracowania przejdą do The Beast, także nie będzie to aż tak zepsute, jakby było, gdyby to było wszystko budowane absolutnie od podstaw. No i też tutaj idą znacznie bardziej w jakość niż ilość, także też, no, będzie to na pewno znacznie bardziej dopracowane na premierę niż dwójka. I teraz ciekawa rzecz, czyli pojazd. Dostaliśmy wcześniej potwierdzenie, że na razie skupiają się tylko na trzecioosobowej perspektywie. Jest to m.in. dlatego, że wóz może się uszkodzić i oni chcą, żebyśmy widzieli te uszkodzenia w trakcie jazdy. Ale Tymon powiedział też, że to jest dalej na stole, on the table. Nie podjęli jeszcze finalnej decyzji. Dalej może ta pierwszoosobowa kamera być, jeśli uznają, że bardzo rzeczywiście jej chcemy, bardzo jej potrzebujemy, bo to, oczywiście jest to spory nakład pracy. To nie jest tak, że po prostu sobie przeniesiesz kamerę i tyle. To jest pewien nakład pracy i zamiast tej pierwszoosobowej kamery mogliby robić coś innego, to zawsze jest coś za coś w game devie, zawsze. Musi ucierpieć albo czas, albo jakiś inny feature. Ja osobiście uważam, że jak najbardziej powinni tą pierwszoosobową kamerę zrobić, bo w pierwszoosobowej kamerze jest, no czujesz wszystko, tak? Czujesz prędkość, czujesz tą wybójstość terenu, czujesz jak walisz w zombiaki, one ci się rozwalają na masce, mecz przed twoją twarzą, masz tą satysfakcję, to jest ta imersja. Natomiast w tej trzecioosobowej kamerze na demo, pomimo iż wydaje mi się, że zombiaki były bardziej agresywne co do pojazdu i bardzo próbowały go chwytać, pomimo tego ja tam absolutnie nie czułem nic. Była to po prostu sobie taka przejażdżka zwyczajna. Także według mnie jak najbardziej powinni zrobić tą pierwszoosobową kamerę. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, czy bardzo chcecie, czy wam to trochę wisi. Też to na pewno w ogóle nie ma podjazdu do Buggy'ego z The Following, bo po pierwsze nie mamy własnego wozu, one są po prostu rozsiane po całym świecie, a po drugie nie ma żadnych upgrade'ów. I też mnie zastanawiało, skoro nie mamy własnego wozu, skoro można go po prostu zmienić, to po co mamy dbać o ten wóz? Bo ten wóz może się zniszczyć, trzeba mu uzupełniać paliwo, to po co w ogóle o niego dbać, skoro można go zmienić? I o to spytałem Tymona na wywiadzie. Te wywiady ogólnie były nagrywane i myślałem, że dostaniemy te nagrania dosyć szybko, aczkolwiek dopiero po fakcie dowiedziałem się, że to mogą być nawet 2 tygodnie, także no nie nagrałem niczego sam, nie mam teraz nagrania, ale jak dostanę, to wam dam. Także tak, spytałem Tymona, po co w ogóle dbać o te wozy, skoro można je zmienić, i powiedział, że do tych wozów nie ma za dużo. Jak ci się rozwali wóz, to możesz na przykład musieć gdzieś daleko lecieć, może nawet po nocy, co mogłoby być straszne i niebezpieczne. I to, że wspomniał o nocy, to dopiero potem o tym pomyślałem. Ale czy to znaczy, że jazda po nocy jest bezpieczniejsza niż chodzenie? Bo w The Following jak jechałeś po nocy, no to była bardzo spora szansa, że cię zaczną gonić. I to nie była zbyt bezpieczna przejażdżka. Natomiast tutaj trochę to brzmiało, jakby było inaczej, ale to są tylko moje domysły. Kolejna sprawa to survival. Zastanawiałem się wcześniej, czy nie będzie tu jakichś elementów survivalowych, bo właśnie bardzo często w kontekście Dying Lighta The Beast słyszę słowo survival, ale ktoś mnie uprzedził i zadał to pytanie. Tymon powiedział, że chodzi tu bardziej o survival feel, a nie takie stricte survivalowe mechaniki. Nie do końca zrozumiałem, o co chodzi, więc też zapytałem o to na wywiadzie i Tymon podał przykład Dying Lighta 1, jak wychodzisz na świat i masz jedną rurkę, masz parę zombiaków, ta rurka zaraz ci się rozwali, musisz szukać jakiejś broni, w ogóle jest, no, tak jakby cię po prostu ktoś rzucił w taki świat apokalipsy i musisz przetrwać.
Tylko no nie trwało to zbyt długo, w dwójce tego nie było absolutnie i w The Beast ma to być chyba lepsze i na pewno znacznie dłuższe. Także kolejna rzecz, z którą wracają do jedynki, ale jednocześnie starają się zrobić to lepiej niż jedynka. I teraz jeśli się zastanawiacie, o co mi chodzi z tytułem i miniaturką, to teraz na to odpowiem. Mówili, że spodziewali się hype'u, ale nie aż tak dużego hype'u. Trailer na YouTubie ma 4 miliony, gra po jednym trailerze jest na 45. miejscu wishlist na Steamie. Jest hype ogromny i po tym jak zorientowali się, jak ogromny jest hype, stwierdzili, że to nie może być po prostu dobre, to musi być top tier. Spytałem się Tymona, jak wysoko celują i powiedział, że no bardzo wysoko. Jak masz DLC, to musisz kombinować, że o nie, bo to jest za duże, tego nie możemy dać w DLC, to damy do innej giery. I tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo to jest nowa gra i mogą zrobić to naprawdę świetnie i to ma być podobno 10 razy lepsze od tego, co by było z DLC 2. Nie 10 razy większe, to podkreślę, tylko lepsze. Powiedział też przy innej okazji, że to ma być szczyt wszystkich tych lat w Dying Light. Także naprawdę celują bardzo wysoko. The Beast ma też łączyć obie gry, odpowiedzieć na pewne pytania, połączyć pewne luźne końce i, co powiedział 2 albo 3 razy, otwiera drogę na to, co czeka nas w przyszłości świata Dying Light. I wcześniej jeszcze ktoś zapytał, dlaczego nie nazwali Dying Lighta The Beast Dying Light 3. I Tymon wtedy odpowiedział, że dlatego, że już mają pomysł na Dying Lighta 3, więc to brzmi jakby The Beast nie tylko łączył obie gry, ale wszystkie 3 gry. Jakby był takim wstępem do trójki. Oczywiście trójka to jest jeszcze taki, wiecie, daleka przyszłość na pewno. Także się nie napalajcie, ale myślę, że oni chcą, żebyśmy się tej trójki spodziewali kiedyś. To może odejdźmy trochę od The Beast i przejdźmy do dwójki. Są trochę pewne kontrowersje co do The Beast, że no na pewno będą rozwijać dwójkę jak The Beast mają teraz nową grę, żeby dorobić byle co, jakieś takie bare minimum, żeby po prostu dotrzymać obietnicy 5 lat rozwoju. But I truly do believe that Techland is officially cutting ties and cutting losses with Dying Light 2, and while there are comments from developers that say there will be little updates, events, and content drops, I solely believe that these updates will be the absolute bare minimum just to keep true to their word. I personally think the tower raids is probably going to be one of the last major updates. No i oczywiście musiałem o to spytać Tymona. Odpowiedział mi, że no oczywiście musieli mocno zwolnić z powodu The Beast, ale The Beast nie będzie aż tak długo rozwijane przez wiele lat jak jedynka czy dwójka. Nazwał to takim jednorazowym uderzeniem. Na premierę sztos, ale później nie będzie tak długo rozwijana. No ale tak, jakoś wkrótce po premierze The Beast powinni wrócić z powrotem na szybkie tory rozwoju Dying Lighta 2. Kolejną kontrowersją jest to, że no oczekiwaliśmy tych ciekawych rzeczy jak tryb bestii czy spotkanie z Krainem w dwójce, no bo były tam jakieś przecieki, teorie i w ogóle całkiem mocno się nahypowaliśmy na to wszystko i potem to straciliśmy i no, będzie to w innej grze, ale jednak jest trochę ten ból, że nie będzie tego w dwójce i o to też spytałem, czy możemy się spodziewać jakichś rzeczy, które są w The Beast, żeby one były przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu zaimplementowane w dwójce. I te takie ważne rzeczy jak tryb bestii, to nie będzie tego. Będą tylko takie minimalne rzeczy jak, no minimalne, nie aż takie minimalne, ale mniejsze rzeczy, jak na przykład lepsza latarka, która już wyszła w ostatnim, mniejszym update'cie. Spytałem jeszcze o Tower Raid i powiedział, że no powinien być jakoś wkrótce, ale czy wkrótce to jest parę miesięcy, czy ile, to trudno powiedzieć. Pochwalił się też bardzo ciekawym featurem, dodatkiem do Tower Raidów, o który prosił, żebyśmy nie rozpowiadali, więc nie rozpowiem. Ale no brałem też udział w prywatnych beta testach, o których nie mogę wam opowiadać, ale myślę, że jeżeli uwzględnią zarówno te prywatne i publiczne testy, bo one się trochę różniły jednak, i jak zaimplementują jeszcze dobrze jakoś to, co powiedział Tymon, to myślę, że Tower Raidy mogą być naprawdę bardzo spoko. Tylko no znowu tak samo jak te survivorowe rzeczy mocno postawione na multiplayer.
Także jeśli chodzi o dwójkę, to są wszystkie moje newsy, które tutaj mam. Wróćmy do The Beast, przejdźmy do mapy. Mapa jest, no już jak wiedzieliśmy, taka trochę wiejska, leśna, trochę górzysta. Mówili, że jest strefa jakaś taka biedniejsza i bogatsza. W bogatszej strefie mamy, nazwali to Karpacz Style. Karpacz to jest miasto w górach, praktycznie przy granicy z Czechami. I mniej więcej takiej architektury możemy się spodziewać, takiej wysokiej. Będą mocno skompresowane te budynki, jakby będą blisko siebie. Wydaje mi się, że widzieliśmy to na trailerze i no kojarzy mi się to trochę z Starym Miastem, z jedynki, że tak bardzo pionowo będziemy się poruszać i w ogóle, tylko oczywiście w innym stylu i z uwzględnieniem tego, że no trzeba się poruszać samochodem też czasami. Jest też strefa biedniejsza, ona ma już takie bardziej płaskie budynki, one są bardziej porozrzucane. Także wydaje mi się, że to jest taka mieszanka slumsów i The Following. No oczywiście nie będzie takich wielkich, otwartych przestrzeni jak w The Following. Nie będzie też ta mapa aż taka wielka, rozległa. Wydaje mi się, że będzie bardziej skompresowana, że będzie po prostu więcej rzeczy na mniejszym terenie. No ma być to też teren trochę górzysty, także nie cały teren będzie użyteczny. Co bardzo ciekawe, będziemy mogli wejść do 98% budynków. Bardzo tutaj podkreślają, że się starają co do każdego fragmentu świata, bo w dwójce to nie można tego chyba nazwać AI, ale pewna część świata i budynków była po prostu generowana, także nie było to aż takie fajne tutaj, natomiast jest wszystko no tknięte przez artystów i podkreślają, że czasami powinniśmy się zatrzymać, rozejrzeć po tych budynkach i docenić to, jak żywe są, bo one mają swoją jakąś taką historię. Na przykład jak jest jakiś, nie wiem, domek babci, to będą tam jakieś stare dywany, jakaś kuweta dla kota, jakieś zdjęcie rodzinne stare, coś takiego. No jest to wszystko takie żywe. I też podkreślają, że właśnie za pomocą budynków starają się wprowadzić nowe doświadczenie parkouru. Że tak jak już mówiłem wcześniej, będziemy mieli znacznie więcej pola do popisu. I chyba będziemy mogli skakać do stogów siana, także Assassin's Creed vibes. Z innych rzeczy tam podpatrzyłem, jak pracowali artyści i tworzyli całkiem ciekawe bronie, nowe. Na wywiadzie spytałem jeszcze Tymona, kto zabił ludzi w pierwszej połowie trailera The Beast, bo to na pewno nie był Crane, ale to już tłumaczyłem wszystko, więc zobaczcie sobie poprzednie filmy. I on odpowiedział tak trochę naokoło, żebyśmy nie traktowali wszystkiego tak dosłownie w tym trailerze, że o, tu jest ktoś, jakaś bestia zabił, mamy tytuł, mamy głównego bohatera. Brzmiało to tak, jakby chciał po prostu powiedzieć, że nie, to nie jest Crane, jeśli o to ci chodzi. Powiedział, że nic w tym trailerze nie jest tak po prostu, że wszystko ma swoje miejsce. Tylko, no ja właśnie potem jeszcze parę razy oglądałem ten trailer, no klatka po klatce i w ogóle i myślę, że po prostu brakuje nam dodatkowych informacji, żeby połączyć pewne kropki. To na razie to po prostu wydaje nam się, że wiele rzeczy po prostu sobie jest, a tak naprawdę coś się za tym kryje sensownego. Jeśli chodzi o wywiady, to oczywiście nie byłem sam, łącznie ze mną było 7 influencerów, ale no oni zadawali takie bardziej pytania for fun w stylu czy będzie można głaskać pieski i kotki, jaka jest twoja ulubiona część The Beast. Chyba tylko ja tak bardzo skupiłem się na kontrowersjach i tych rzeczach takich bardzo istotnych. Dowiedziałem się chyba tylko takich 2 istotnych rzeczy z tych 6 wywiadów. Pierwsza rzecz to, że kustomizacja wyglądu będzie wyglądała tak jak w dwójce, że możesz sobie zarówno pojedyncze elementy ubioru zmieniać, jak i cały strój. Druga rzecz to, że chyba połowa devsów pracowała nad jedynką, albo że połowa devsów z jedynki pracuje nad The Beast, nie pamiętam do końca, ale tak czy siak sporo. I biorąc pod uwagę, że wracają tutaj mocno do jedynki, jest to myślę bardzo ważne. Oczywiście na tych wywiadach mogłem zadawać pytania w stylu no kiedy wyjdzie gra i w ogóle, ale to nie odpowiedziałby mi na pewno, nie mógł mówić za dużo, więc tak specjalnie wybierałem pytania, żeby były istotne, ale nie było to coś takiego, co nie mogą powiedzieć. Więc jeżeli spodziewaliście się czegoś mocniejszego, to no sorry, ale to nie byłoby możliwe. Ogólnie to mówią, że nie chcą za dużo spoilerować przed premierą, że chcą, żebyśmy my sami sobie to wszystko odkryli, jak już będziemy grać. Powiedzieli, że mają gdzieś tam w głowie jakąś datę premiery mniej więcej, ale no nie zamierzają niczego speedrunować, więc nic nam na razie nie będą ogłaszać jeszcze, no
myślę, że te ich plany jeszcze się przedłużą. Celują bardzo wysoko, mają bardzo duże ambicje, no ma to łączyć dwie gry, otwierać ścieżkę na jeszcze przyszłość. Ma to być w ogóle szczyt wszystkich lat w Dying Light'cie, no są ambicje, są bardzo duże ambicje i myślę, że tym razem no jest szansa, że rzeczywiście podołają. W dwójce też mieli bardzo duże ambicje, ale to były takie ambicje, że eksperymentowali z bardzo wieloma rzeczami, na przykład no chcieli zrobić tą fabułę, że masz bardzo dużo różnych ścieżek, że w ogóle tutaj setki godzin możesz spędzić. Nie do końca to wyszło, tak samo inne niektóre eksperymenty nie do końca wyszły, jak to, że na przykład broni nie było, to się ludziom bardzo nie podobało, w sensie broni palnej. Tutaj natomiast wracają do takich starych, znajomych, bezpiecznych rzeczy, tylko no starają się zrobić to lepiej. Mają już znacznie więcej doświadczenia, więc myślę, że są w stanie temu rzeczywiście podołać. Ja na początku jak ogłosili The Beast, to miałem takie nastawienie, że no niby fajnie, niby nie fajnie, bo straciliśmy trochę do dwójki i ona taka trochę teraz niekompletna się wydaje, bo nie ma takiego potężnego DLC, miał być to taki poziom wyżej od podstawki. No może oni sami nie mówili tego, ale bardzo się tak właśnie społeczność nahypowała, no to ale też opowiadałem o tym w poprzednim odcinku. No i z drugiej strony plus, że mamy nową grę i mają więcej możliwości, żeby zrobić to lepiej niż byłoby to DLC. Natomiast teraz jak to wszystko zobaczyłem i słyszałem, to moje nastawienie poszło znacznie bardziej w tym pozytywnym kierunku. Ogólnie bardzo świetny event, bardzo świetni ludzie, zarówno ci zaproszeni, jak i techlandowcy, ale to myślę, że o tym będę raczej opowiadał, jak będę grał w normalnym gameplayu z Dying Lighta, bo no tutaj już nie chcę przedłużać aż tak. Także tak, ja myślę, że dadzą radę, oczywiście nie mogę się doczekać, dajcie znać jak wy sądzicie, czy jeżeli staliście po stronie dwójki, to was to wszystko przekonało do The Beasta, że jednak dobrze zrobili, że zamiast DLC 2 mamy The Beasta. No a z mojej strony to wszystko, siema!